Witajcie kochani. W związku z tym, że jestem znowu na bakier z czasem, pozwólcie, że przejdę od razu do rzeczy. Pierwszym ulubieńcem, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, a którego wyjątkowo często używałam w październiku, były perfumy marki Guerlain o nazwie La Petite Robe Noire. Te perfumy mają kilka wersji i ja posiadam wersję toaletową. La Petite Robe Noire to kwiatowo-owocowe perfumy z wyczuwalną nutą wiśni, róży i czarnej porzeczki. Jest to zapach słodki, dość intensywny, pudrowy, utrzymuje się na skórze około kilku godzin i ja osobiście uważam, że on się idealnie nadaje do noszenia porą wieczorową lub na jakieś specjalne okazje, chyba że bardzo lubicie słodkie perfumy albo na przykład nutę wiśni w zapachach, wtedy podejrzewam, że będziecie go używać cały czas. Jeśli zatem szukacie jakichś ciekawych, charakterystycznych i bardzo kobiecych perfum na jesień, to gorąco polecam Wam właśnie tę małą czarną rodem z Francji. Kolejnym kosmetykiem, jakiego wyjątkowo często używam w październiku, był podkład Dior Capture Total. Wy doskonale wiecie, że ja bardzo lubię kosmetyki makijażowe marki Dior i że mój ukochany podkład nazywa się Dior Skin Forever i mam go praktycznie w każdym filmie na YouTube, na swojej twarzy. Natomiast dzisiaj specjalnie nałożyłam podkład Dior Capture Total po to, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda na żywo i w kamerze. Co to jest za podkład? W zasadzie to nie podkład, tylko produkt typu 2 w 1, czyli podkład i serum. I ten produkt ma działanie bardzo pielęgnacyjne i nawilżające, świetnie kryje. W związku z tym, że on ma bogatą, kremową konsystencję, wystarczy niewielka ilość, żeby pokryć tym produktem całą twarz. Bardzo ładnie nawilża skórę, dodaje jej blasku i ma takie wykończenie typowo satynowe. Długo utrzymuje się na twarzy i on się u mnie bardzo sprawdził i dlatego stał się ulubieńcem, ponieważ moja skóra została niedawno potraktowana kwasami, a ten podkład świetnie się sprawdził w momencie, kiedy łuszczyła mi się skóra. Także on powinien się spodobać każdej osobie, która ma na przykład przesuszoną cerę albo z natury ma cerę suchą. Świetnie się sprawdził osób, które mają już cerę dojrzałą, która wymaga takich bardziej pielęgnacyjnych składników. Przypadnie do gustu wszystkim tym osobom, które lubią podkłady z ładnym kryciem, ale bez efektu maski. Ja posiadam odcień numer 20, który w nazwie ma beż, a na mojej twarzy utlenia się na kolor żółty, co mnie osobiście nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Dodaje mojej cerze, która jest trochę zmęczona właśnie o tej porze roku, takiego ładnego kolorytu. Koniecznie muszę Wam opowiedzieć również o klinice medycyny estetycznej Bejda Medical, która mieści się na warszawskiej Woli, a o której dowiedziałam się od swojej Wicki, która jest menedżerką tej kliniki. Z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić Kasię Gołędowską, która sprawiła, że jakby chciałam to miejsce poznać bliżej i na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy byłam w tej klinice kilkanaście razy i wykonałam tam kilka różnych zabiegów, między innymi powiększanie ust, zabieg falami radiowymi, zabiegi nawilżające oraz kwasy, z których jestem niesamowicie zadowolona. Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam takie miejsca i takich ludzi, którzy są profesjonalistami i bardzo rzadko mi się zdarza w Polsce na takie miejsca i takich ludzi trafić. Klinika Bejda Medical jest idealnym połączeniem profesjonalizmu i perfekcjonizmu, który bardzo lubię. Gorąco polecam Wam to miejsce każdej osobie, która przymierza się do wykonania jakiegoś zabiegu lub jest w trakcie poszukiwania jakiejś kliniki medycyny estetycznej. Ja poświęciłam cały artykuł na temat Bejda Medical, podlinkuję Wam do niego pod spodem w opisie pod filmem, żebyście mogli bliżej się przyjrzeć temu miejscu, ponieważ ono jest nie tylko jakby pięknie urządzone, ale też może się poszczycić bardzo profesjonalnym personelem. To miejsce mi bardzo przypomina przychodnię dla zwierząt Medicavet, która uratowała życie mojego ragdolla Lorda. Ja o tej przychodni też Wam kiedyś pisałam na blogu, też podlinkuję Wam do niej pod filmem. Koniecznie sobie sprawdźcie, jeśli macie zwierzaka i szukacie jakiegoś świetnego miejsca w Warszawie, które się Waszym kotem lub psem zaopiekuje. Ja ze swojej strony gwarantuję Wam, że będziecie niesamowicie zadowoleni.
I ostatnią rzeczą, a raczej kosmetykiem, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, a którego wyjątkowo często używałam w październiku, był krem amerykańskiej marki Dermalogica na dzień z wysokim filtrem 50. I ja jakby zostałam zmuszona do używania tego kremu wskutek złuszczania skóry kwasami, ponieważ zabieg ten wymaga, żebym nie wystawiała teraz swojej skóry na słońce. I powiem Wam, że ten krem świetnie się u mnie sprawdził. On ma bardzo wygodny aplikator w postaci pompki. Konsystencja jest kremowa, ale lekka, bardzo ładnie rozprowadza się na twarzy, szybko się wchłania. Dla mnie dużym plusem tego produktu jest również to, że on nie sprawia, że twarz jest biała. Ja go mam też teraz na sobie i jakby nie widać, żebym miała jakiś krem z filtrem. Ma taki charakterystyczny ziołowy zapach i pod tym względem przypomina mi kosmetyki marki Sisley. Natomiast ja bardzo Wam go polecam. Nie tylko osobom, które są po peelingach chemicznych, ale również wszystkim tym, którzy nie przepadają za słońcem. Natomiast ja muszę Wam jeszcze powiedzieć, że to nie jest jedyny produkt marki Dermalogica, który posiadam. Mam ich jeszcze kilka i prawie ze wszystkich jestem bardzo zadowolona. Zresztą ja o nich kilka razy wspominałam na Snapchacie, także wszyscy ci, którzy mnie obserwują w tym miejscu, doskonale o tym wiedzą. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałabym Was zapytać, czy chcielibyście, żebym zrobiła materiał na temat marki Dermalogica, odrębny na YouTubie, ponieważ to nie jest zbyt dobrze znana marka w Polsce, a wydaje mi się, że mogłoby być to dla Was ciekawe. I może chcielibyście też, żebym zrobiła film na temat moich ulubionych kosmetyków tej marki. Jeśli tak, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich artykułów, o których wspominałam w dzisiejszym filmie, listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Zapraszam Was do obserwowania mnie na Facebooku i Instagramie. Dajcie mi proszę znać, jacy byli Wasi ulubieńcy października. Jestem niezmiernie ciekawa i bardzo chętnie przyjrzę im się bliżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!